Na Tarnicę prowadzą dwa główne szlaki, jeden czerwony, drugi niebieski. Na pewno zaznaczyć trzeba, że Tarnica należy do korony gór polskich. Jest najwyższym szczytem polskiej części Bieszczadów. Zejście niebieskim szlakiem jest na początku dość strome po schodkach, ale z pięknymi widokami. Siemanko. Cześć, witajcie! Właśnie ruszyliśmy z kempingu PTTK w Ustrzykach Górnych i kierujemy się na Tarnicę. Tak, na Tarnicę mamy 3 godziny 15 minut czerwonym szlakiem, więc ruszamy. Oglądajcie. Zostańcie z nami do końca. Początkowo szlak prowadzi drogą asfaltową. Mam nadzieję, że zaraz jak najszybciej z niej odbijemy. Jak sami widzicie, na Tarnicę cały czas prosto. A jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, a dokładniej o zakup biletu do Parku Narodowego, to tym razem zakupiliśmy go online. Również w cenie 10 zł za osobę. Z tym, że teraz nie będziemy musieli stać w kolejce tutaj w budce, tylko po prostu przejdziemy sobie obok. Wczoraj nam się to nie udało, ponieważ nie miałam zasięgu z internetu, a dzisiaj już bez problemu mogliśmy to zrobić rano. Doszliśmy właśnie do ostatniego parkingu. Tutaj można sobie dojechać jeszcze busikiem na przykład. My mijamy budkę i idziemy dalej. Na Tarnicę prowadzą dwa główne szlaki, jeden czerwony, drugi niebieski. My wybraliśmy ten czerwony, który prowadzi z Ustrzyk Górnych przez szeroki wierch do przełęczy pod Tarnicą, a później żółtym szlakiem na szczyt. Czas przejścia to około 3 godzin 15 minut. Jest to dłuższa, ale bardzo malownicza trasa. Natomiast szlak niebieski jest krótszy i przejście zajmuje około 2 godzin. Prowadzi on z Wołosatego przez przełęcz Bukowską do przełęczy pod Tarnicą, a później również żółtym szlakiem na Tarnicę. Przed nami cały czas dosyć intensywne podejście pod górkę, ale i tak jest fajnie, my lubimy takie rzeczy. Dzisiaj zapowiada się piękna pogoda, mamy mieć pełne słońce bez zachmurzenia, więc idealny dzień, żeby pójść w górę. Szkoda tylko, że mój chłop dzisiaj nie jest tak rozmowny jak wczoraj. No. Zadowolony, szczęśliwy, ale gadać ze mną nie chce. Musimy coś z tym zrobić. Czerwony szlak na Tarnicę jest bardzo przyjemny tutaj. Nie jest on tak stromy jak z Wołosatego, ale na pewno długi. Fajnie, że pierwsza część jest w blasku, szczególnie, że dzisiaj zapowiadają się upały, więc w blasku będzie trochę chłodniej. Jak wyjdziemy na otwartą przestrzeń, po prostu będzie skwarek trochę, ale fajnie się idzie. Ludzi na razie nie ma, ale wcześniej rano, dlatego pewnie. Dotarliśmy do Wiaty. Wracając do Ustrzyk Górnych mamy 50 minut w dół, a na Tarnicę 2 godziny 10 minut. Na pewno zaznaczyć trzeba, że Tarnica należy do korony gór polskich. Jeżeli ktoś by szukał pieczątki, jest przy kasie wstępu do Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Widzieliśmy właśnie, jak młodzieżówka sobie wbijała pieczątki. Więc jeżeli ktoś by szukał, gdzie można znaleźć, to przy kasach. Ale najwyższym szczytem Bieszczad jest Pikuj po ukraińskiej stronie. Bodajże 1408 metrów nad poziomem morza. Więc po polskiej stronie Tarnica, a po ukraińskiej Pikuj. Anetka, jak tam? Bardzo dobrze, wychodzimy z lasku, będziemy mieć więcej słońca teraz. No. I jest to chyba najwyższa pora, żebym się przebrała. No dokładnie. Już teraz fajnie na polankę wychodzimy. Patrzcie, pogoda fajna. Zastanawiamy się, czy na górze będzie wiać, bo jak coś mocno szumi las, więc zobaczymy. Na szeroki wierch została nam godzinka i do Tarnicy godzinka 30. I spójrzcie, piękne słoneczko, naprawdę. Ruszamy pod górkę. Wyszliśmy z lasku, to jednak troszkę przywiewa, ale ma być zmiana pogody jutro, więc... Jest to ostatni moment z ładną pogodą, żeby pójść w górę. Dokładnie. Jutro ma padać deszcz. Coś nawieje, więc Korzystamy póki możemy. korzystamy dokładnie. A my idziemy dokładnie, zaraz Wam powiem, godzinę 30 i 5,5 km od PTTK Ustrzyki Górne. Ale mieliśmy przerwę na sklep i na zdjęcia i w ogóle, więc ten czas jest troszeczkę Dokładnie inny. tak.
Tak idziemy sobie do przodu, ale nawet nie widzimy, co się za nami dzieje. A za nami cudowne widoki. Płonina Caryńska, Wetlińska. Pięknie to widać. Pogoda się zmienia, ale jest i tak super, nie? A my ruszamy dalej. Mocno wieje. Tak, zdecydowanie tutaj czuć wiatr. Ja zastanawiam się, czy zamiast się rozbierać, to czy się nie ubrać teraz, ponieważ ten wiaterek jest naprawdę mocno odczuwalny. A tu mamy miejsce, żeby sobie właśnie usiąść i odpocząć, zanim pójdziemy dalej. Ale my nie robimy przerwy, my idziemy. I jesteśmy na najlepszej części tej trasy. To, co w Bieszczadach kocham najbardziej. Czyli idziemy sobie szczytami już do samej Ternicy, delikatne wzniesienie. Już do tej samej Ternicy idziemy sobie szczytem z jednej strony. Super widoczki, z drugiej strony również. O, ale super, naprawdę. Ostatnie podejście na szeroki wierch. Nawet spoko, że idziemy lekko pod górkę, bo się chłodniej zrobiło na górze. Wzięliśmy sobie tylko takie termiczne, cienkie, żadnego polara, więc fajnie jakby się człowiek rozgrzał. A ja mam przerwę na coś słodkiego. No to je, bo rzeczywiście podchodzę. Jak zawsze. Trzeba uzupełnić poziom cukru w organizmie. Jesteśmy na szerokim wierchu, ale nie wiem, czy będzie dobrze słychać, bo mocno wieje. No nic, lecimy dalej. Tutaj może będziemy schodzić w dół do Włosatego. Myśleliśmy, czy nie iść na Halicz rozsypaniec, ale następnym razem po prostu zaczniemy od Włosatego, pójdziemy później na te szczyty. A dzisiaj po prostu zaliczymy sobie Ternicę. Z Ternicy się cofniemy troszeczkę i zejdziemy sobie tutaj w dół do Włosatego. Nie wiem, jak moje kolana to wytrzymają, ale może będzie dobrze, bo tam jest dosyć mocno stromo, więc na pewno moje kolana to odczują. Czas przejścia mniej więcej na wysokości szerokiego wierchu jest 7, prawie 8 km, 2 godziny 10 minut z przerwami. Dosyć mocno wieje, więc raczej na szczycie spędzimy krótki czas. Będziemy schodzić w stronę Włosatego. Przełęcz pod Ternicą znajduje się na wysokości 1275 metrów nad poziomem morza i krzyżuje się tu kilka ważnych bieszczadzkich szlaków. Spotykają się tam szlaki niebieski, czerwony i żółty. Czerwony, którym ruszyliśmy z Ustrzyk Górnych przez szeroki wierch i możemy dalej iść na Halicz. Niebieski, który jest najkrótszym dojściem na Ternicę, prowadzi kolejno przez Wołosate, Przełęcz Bukowską, aż do połączenia z żółtym szlakiem na Przełęczy pod Ternicą. I to właśnie nim teraz ruszymy na ostatni, krótki, stromy odcinek na szczyt. Czas przejścia żółtym szlakiem to około 15 minut. Ternica wznosi się na wysokości 1346 metrów nad poziomem morza i jest najwyższym szczytem polskiej części Bieszczadów i jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w całych górach. Szczyt wyróżnia się charakterystycznym siodłowym kształtem z 2 garbami. Na samym wierzchołku stoi metalowy krzyż widoczny z daleka. Jest to symbol duchowy i jednocześnie punkt orientacyjny dla wędrowców. Kiedy dopisuje pogoda, widać ze szczytu całe bieszczadzkie połoniny, a nawet Tatry i ukraińskie pasma gór.
niesamowicie wieje, ale zdobyliśmy czas przejścia 2,5 godziny, 9 km, czyli pokonaliśmy trasę o jakieś 40-45 minut szybciej. Czas był mierzony od PTTK Ustrzyki Górne. Przerwa na szczycie, długo nie będziemy zostawać, bo mocno wieje. Czas mamy dobry. No niestety ostatni dzień w Bieszczadach, bo się jutro pogoda ma zmienić, więc uciekamy do rodzinnego miasta Anetki, A później w Zakopanem. a później, jeżeli pogoda pozwoli, ruszamy w Tatry. Tak jak widzicie i tak jak Bartek wspominał, bardzo mocno tutaj wieje, więc po prostu spędziliśmy tutaj dosłownie kilka minut i uciekamy w dół. Na pewno będziemy schodzić na Wołosatę, postanowiliśmy, już podjęliśmy decyzję. Może zrobimy sobie jakąś przerwę gdzieś niżej, gdzie ten wiatr nie będzie tak odczuwalny, ale zobaczymy jeszcze. Teraz schodzimy ze szczytu. Bardzo szybko tutaj zeszliśmy w dół do tego rozwidlenia szlaków. I tak jak wspominaliśmy, tym razem kierujemy się na Wołosatę i wracamy na kemping. Mamy nadzieję, że w najbliższych latach uda nam się częściej przyjeżdżać w Bieszczady i wtedy będziemy mogli zaliczyć również inne szlaki, te, które dzisiaj omijamy, a na Wołosatę mamy godzinkę. Idziemy. Zejście niebieskim szlakiem jest na początku dość strome po schodkach, ale z pięknymi widokami. W dalszej części zejście trochę łagodnieje i wchodzimy w gęsty bukowy las. Daje on nam schronienie przed słońcem i wiatrem, a po drodze spotykamy drewniane kładki i mostki, które pomagają nam przejść przez podmokłe fragmenty. Pod koniec trasa prowadzi szeroką ścieżką, już niemal po równym terenie, gdzie czekają na nas rozległe łąki i wieś Wołosate. Zeszliśmy już tutaj na dół, na Wołosatę. Całe przejście, jakie dzisiaj zrobiliśmy, to 14 km. Zajęło nam to 3 godziny 40 minut razem z przerwami. Na tym kończymy serię filmów z Bieszczad w tym roku. Teraz będziemy jechać w moje rodzinne strony, a później zapraszamy Was na filmy z Zakopanego, z Tatr. Jeżeli pogoda nam dopisze, to właśnie to jest kolejny nasz przystanek podczas tych wakacji. Także zapraszamy Was do oglądania. Zachęcamy do zostawienia łapki w górę, komentarza i subskrypcji naszego kanału. Cześć! Pa!